Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Jak już zapewne się domyśleliście, bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie model Tygrysa we wczesnej wersji. To jest oczywiście AUS E, ale tutaj jest wczesna produkcja. Jest to model oczywiście w skali 1,72 i wydany przez bardzo docenianą przez modelarzy firmę Border. Ukrywający się model jest pod numerem TK 7205. Tak prezentuje się Artbox. Dość sztywne pudełko, oczywiście bez tej zewnętrznej strony pierwszej części. Mówię mianowicie o opakowaniu wierzchnim. Pozostałe elementy są karton jest bardzo sztywny, więc w miarę jest zabezpieczony ten model w trakcie oczywiście transportu. I teraz, moi mili, jest to model bardzo jakościowo porównywalny do modeli innej firmy chińskiej, a mianowicie Vespid. Border robi naprawdę bardzo dobre modele. Zapewne jeżeli oglądaliście unboxing Leoparda 1A5A6, no to te osoby na pewno stwierdziły, że jest to naprawdę wysokiej jakości produkcja modeli. Chciałbym Wam też, oczywiście podlinkuję w lewym, dolnym lub górnym rogu link do unboxingu Tygrysa we wczesnej wersji od firmy Vespid, tak żebyście mogli sobie obejrzeć również tamten film i porównać. Tak prezentuje się pudełko też po bokach. Mamy tutaj wszystkie elementy pokazane, w jakiej kolejności, znaczy nie w jakiej kolejności, tylko zawartość tego modelu. Miejmy nadzieję, że pojawią się też kolejne wersje czołgu Tygrys AUS E. Możliwe, że będą już w późniejszych też wersjach. Warto tutaj zauważyć, że właśnie ten czołg posiada jeszcze starszego typu kopułkę dowódcy, mianowicie w takiej baszta, bardziej przypominający basztę. I teraz tak, posłuchajcie, jak widzimy, zestaw zawiera metalową lufę, jak i również bardzo dobrze tutaj metalowe pociski. I kolejne elementy, widzimy jak ten model prezentuje się. Mamy już dwie wersje wydechów. Co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć? No, że jest bardzo szczegółowo wyprodukowany. Producenci naprawdę starali się, aby ten model wyglądał jak najlepiej, przypominał prawdziwego Tygrysa. No a teraz, moi mili, zaglądamy do pudełka, które jest tak naprawdę wypchane po kokardkę. Oto jest ten sztywny karton. A sobie tutaj położę. I mamy naprawdę bardzo dużo elementów, więc będzie co tutaj sklejać. Standardowo zacznę od instrukcji, która formatem nie odbiega od instrukcji Leoparda. No i tutaj mamy już wyszczególnione wszystkie elementy, jakie znajdą się w pudełku. I tutaj akurat producent bardzo fajnie to robi, bo jedna rzecz, tu jest bardzo ważna rzecz, że ten element, ten model posiada również blaszki fototrawione. I tutaj, jeżeli chodzi o Bordera, Border wyszczególnia wszystkie ramki na instrukcji. Tutaj nie ma razy 2, razy 1 i trzeba zwrócić uwagę, że Border na przykład jak wypuszcza gąsienicę, to tutaj warto zwrócić uwagę, że na gąsienicach nie są dublowane te ramki, tylko są oddzielne, bo mamy A, C, tutaj mamy B, D, E, J, N i tutaj mamy F. I teraz jakie mamy malowania? Mamy, posłuchajcie, spod Leningradu właśnie. To jest bardzo ciekawe, jeżeli ktoś się interesuje
tygrysami, zbiera tygrysy, no to powinien być usatysfakcjonowany, ponieważ tak naprawdę pod Leningradem pierwszy raz zostały użyte tygrysy. Mamy we wczesnym malowaniu tygrysa, a tu mamy tak samo region Leningradu, kolejną wersję, to znaczy kolejnego tygrysa, ale tu warto zwrócić uwagę, że już są inne rury wydechowe zastosowane. Zauważcie też, warto zauważyć, że te tygrysy miały zasobniki nie montowane z tyłu wieży, tylko one były po bokach. To jest bardzo charakterystyczne właśnie dla tego typu czołgów. Co jeszcze mamy ciekawego? Zaraz zobaczymy. O właśnie. I mamy tutaj już z późniejszego okresu, warto zwrócić uwagę na zmianę. Z późniejszego okresu to dokładnie 43 rok. Jest to tygrys spod Moskwy. I ten tygrys ma już delikatne zmiany, ponieważ zasobnik ma tylko i wyłącznie z jednej strony. Już tutaj po prostu wprowadzono zmiany, ponieważ z tego, co tam wyczytałem, te zasobniki były momentalnie niszczone i pod Moskwą już tutaj Rosjanie zauważyli moc tygrysów. No i mamy pierwsze etapy sklejania. Warto tutaj zwrócić też uwagę, że koła są częściowo połączone ze sobą, bo mamy aż 4 rzędy kół. Z tym, że oczywiście one są niewidoczne, te połączenia, i ułatwiają nam złożenie, że nie musimy każdego kółka oddzielnie po prostu montować, ale mamy możliwość, po prostu ułatwione jest to dla nas. No i kolejne etapy sklejania. Tu mamy zaznaczone, że coś musimy chyba wykorzystać z ramki. Mamy też tutaj właśnie specjalne zaślepki, które też maskują nam właśnie łączenia, bo tutaj co robimy? A chyba wycinamy. Tak, te elementy wycinamy po naklejeniu. Tego elementu mamy na niebiesko zaznaczone. To warto zwrócić uwagę na to, że następnie te elementy wycinamy. Alternatywne użycie pewnych części, elementów. Mamy oczywiście właśnie blaszki fototrawione i tak samo tu mamy warianty. W zależności od roku produkcji danego modelu. Ja już nie jestem takim znawcą tygrysów, interesuję się dopiero tygrysami, znaczy danym modelem czołgu, kiedy mam ochotę go skleić. Wtedy biorę się za jakąś lekturę. Następnie, co tutaj ciekawego mamy? Różne umieszczenie narzędzi. Trzeba zwrócić uwagę, że czasami właśnie w zależności od wersji, to warto zwrócić przy stugach od mini-artu, że właśnie w zależności od wersji różne rozmieszczenie jest narzędzi, na przykład lin, narzędzi takich inżynieryjnych. Zobaczymy, czy mamy też linkę stalową, bo jeszcze tego nie widziałem. Mamy możliwość zrobienia otwartej kopułki oczywiście, co jest dużym plusem, z bardzo ładnie zdetalowanym uchwytem otwierającym właśnie włas, jak i również mamy możliwość bocznej klapy, tak samo otwarcia. Widzę, że tutaj producent na żółto zaznaczył fototrawione elementy, które możemy zastąpić elementy plastikowe. Czyli jest to naprawdę bardzo porządnie zrobiony model. No i tutaj mamy już właśnie finał. No i mamy tak samo tutaj pociski, możliwość umieszczenia gdzieś pocisków, ewentualnie wręczenia im figurką, jeżeli będziemy robić po prostu w tym wypadku załogę, czyli figurki oddzielne. No i kolejne elementy. W zależności od wersji rozwiercamy odpowiednie otwory, żeby po prostu umieścić na nim sprzęt. Tak samo tutaj mamy 2 rodzaje wizjerów. Bardzo dobra, czysta instrukcja, zrozumiała. I teraz tak, mamy jedną, drugą torebkę.
Bardzo przemyślanie zrobione są ramki. Patrzę teraz tak, czy jeżeli chodzi o mamy linę. No i teraz muszę zmienić położenie kamerki. Tutaj mamy, z przodu będziemy montować uchwyt, taki, na którym będziemy montować też dodatkowo zapasowe ogniwa, gąsienicę całą złożoną. W zależności też od wersji mamy właśnie zaznaczone pola, gdzie należy to wkleić. Tu mamy miejsca na dostęp taki techniczny. Tak prezentuje się dół kadłuba. Kolejna ramka. A nawet dwie ramki. Ramka na której znajdziemy duże odcinki gąsienic, mniejsze, jak i również poszczególne ogniwa. Są one duże i powiem Wam, z tego co rozmawiałem na temat jakości właśnie składania gąsienic w borderze, są one rewelacyjnie opracowane. O ile nie zgubimy gąsienic, bezproblemowo będziemy mogli je skleić. Zresztą one mają bardzo ładnie miejsca do łączenia tutaj zamieszczone. I tak samo wszystko idealnie pasuje, więc jeżeli będziemy sobie wkładać poszczególne gąsienice, odcinki, no to bez problemu złożymy te gąsienice na modelu. I są to, widzę, szerokie gąsienice, nietransportowe. Szkoda, że na przykład też producenci nie dodają nam węższych gąsienic, które służyły do transportowania gąsienic na wagonach kolejowych. Ramka F. Na ramce F znajdziemy dużą część elementów kadłuba. Tu mamy właśnie fajnie zrobione, że to jest przyszłościowa ramka, ponieważ, o właśnie, tutaj mamy, posłuchajcie, tą podkowę do danego czołgu. I to jest właśnie ten czołg o numerze 100 z ilustracji. No i tutaj mamy tak samo na przodzie. Do możliwości mamy wizjer, dobrze mówię, wizjer dla kierowcy i w zależności od wersji, roku produkcji, czasu produkcji wklejamy odpowiedni wizjer. Tu mamy błotniki, to jest na tył z tego co się orientuje, no i sam góra kadłuba prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj okablowanie, zabezpieczone kable w specjalnych metalowych rurkach do reflektorów, do lamp. Bardzo ładnie wykonany tył jest samego tygrysa i widzimy tutaj delikatny spaw. Nie wiem, czy Wy zauważycie, bo jest on naprawdę bardzo delikatnie zrobiony. No i ja przynajmniej przez okulary to doskonale widzę. Kolejne elementy mamy, właśnie tu jest klapa do włazu celowniczego, a raczej ładowniczego, odpowiednia wersja kół, w zależności jaki tygrys, no i tu mamy właśnie szekle, do których wklejamy odpowiedni drucik, który wcześniej Wam prezentowałem i one mają, gwarantuję Wam tutaj otwory, które zapewne idealnie pasują do drutu tej linki stalowej. 4 pociski mamy, no i kolejne elementy, błotniki, specjalne tutaj podstawa pod lewar, inżynieryjne, techniczne, oczywiście elementy. Bardzo ładnie to się prezentuje. Powiem Wam, no niestety jeszcze trochę czasu musi upłynąć, żeby firmy europejskie dogoniły jakość modeli produkcji chińskiej. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale po prostu no, jednak trochę brakuje, jeżeli chodzi o broń pancerną. Ramka N. O, i tu mamy kolejne elementy wieży.
czyli to jest ta wieża do późniejszego montowania jednej skrzyni. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy oczywiście plastikową tutaj lufę, poza tą metalową. Tak prezentują się poszczególne elementy. Tu mamy górę wieży, strop dokładnie. Jeden z wizjerów właśnie kierowcy, kopułkę, odpowiednie... O właśnie, tutaj posłuchajcie, coś ciekawego widzę. Czyżbyśmy mogli... Tak, to jest wersja do otwarcia kopułki, gdzie mamy, znaczy włazu dowódcy czołgu, a tu mamy chyba inne rodzaje kopułek, chyba że ja się coś mylę. Nie, to są, przepraszam, boczny, tutaj jest luk komunikacyjny, który możemy otworzyć. I tak, tu mamy jedną szczelinę i tu jest właśnie do zamontowania ta wieża jednej skrzynki na tej stronie, na lewej stronie wieży. Tu jest też fajnie zrobione są. Mamy uchwyty do granatników. Jak patrzę, gdzie same granatniki są, chyba nie na tej ramce, bo są uchwyty, które wklejamy do wieży. Gdzie one uciekły? Tutaj są. No i tu warto zwrócić uwagę, że to jest właz do wieży, do kopułki dowódcy i fajnie widać właśnie zamknięcia, zamki. I jeszcze właśnie chciałem, gdzie jest ta... A, tu jest lufa. Tu mamy lufę plastikową. Lewar, do którego zapewne tutaj wklejamy rączkę, którą sobie kręcimy. Zero nadlewek. A właśnie, zobaczymy, jaka jest grubość uchwytów. Do dużych elementów no jest troszeczkę grubszy uchwyt do ramki, ale jeżeli chodzi o drobne elementy, to jest naprawdę cieniutkie mocowanie. Można. Tu mamy drugi rodzaj wydechów, ten dłuższy chyba. Bardzo ładnie jest to wykonane, powiem. Dużo jest sklejania, czyli dobry model, ale niestety jeżeli ktoś no nie ma dużo czasu, no to może spędzić dłuższy okres przy tym modelu. No i tutaj już trzeba troszeczkę więcej poświęcić czasu na precyzyjne sklejanie, a nie łatwy, prosty model. No i mamy ostatnie tutaj ramki, torebkę z ramkami, 4 ramki. No i proszę bardzo, to jest kolejna ramka. Nie wiem, czy to nie jest ten element, który wycinamy do wklejenia. No i mamy tutaj gąsienicę. Mamy listwę boczną, którą montujemy z boku, zdaje się, czołgu. Osłonę wydechu. Nic, tylko sklejać, powiem wam. Tutaj mamy, tak, to jest C. O nie, ona się czymś różni, powiem wam, ta ramka. Zaraz zobaczymy czym. Nie, niczym się nie różni. Jest odbiciem lustrzanym, tutaj nie widzę dodatkowych elementów. Czyli tak naprawdę powinno być ramka CC, ale border stwierdził, że jednak nie będzie w ten sposób robić. To jest ramka B. I to jest ramka A. I teraz sobie zobaczymy, czy one się dużo różnią. No jest, różnica jest, owszem. A właśnie, i zaraz coś na ramce B wam pokażę. Tu mamy szekle do mocowania lin, podpórki pod gąsienicę i zaślepki do kół. Inna osłona rur wydechowych, mniejsza. No i same koła. Koło napinające jeszcze innej wersji. Tu trzeba zwrócić uwagę, bo mieliśmy wcześniejsze, których mamy użyć, bo to jest w zależności od wersji i okresu produkcji mogły one się różnić. I ramka B. A tutaj mamy też koła napinające, 2 koła napędowe. No
i elementy właśnie. Tu są te właśnie uchwyty do mocowania tej gąsienicy zapasowej. No i tu mamy tak, mamy peryskopy, oświetlenie, tu mamy szekle z widoczną zakrętką. No powiem Wam, naprawdę bardzo wysokiej klasy model. Fajna sprawa, jeżeli chodzi o sklejanie. Tu zwrócę uwagę, że jest taki właśnie wzór odlewu na osłonie rury wydechowej. No i posłuchajcie, no to by było to wszystko, jeżeli chodzi o wczesną wersję Tygrysa. Myślę, że ten unboxing Wam się też spodobał. Gorąca prośba, komentujcie i lajkujcie. A osoby, które jeszcze nie zdecydowały się na subskrypcję, zapraszam do subskrypcji, do wspierania również kanału. Następnym bohaterem w kolejnym unboxingu, może nie następnym, zaraz po tym, będzie kolejny Tygrys we wczesnej wersji E. Już podobny prezentowałem. Dziękuję Wam za uwagę. Udanego dnia. Pozdrawiam Was. Cześć.